Siemano, jesteśmy w Albanii 2024. Miejscówka zapewne dla Was już znana, bo już byliśmy tutaj dwukrotnie. Teraz jesteśmy po raz trzeci. Tym razem startowaliśmy w nietypowym składzie, bo mieszany. W Jeepie jedzie Karola z Pawłem, w Suzuce Jimniaku jedzie Rafał z Iwonką Just Married. I tu trzeba ze ślubu zdjęcie. A w Witarce jadę ja z Rubikiem. Za nami zachodzi słońce, my jesteśmy po 30 godzinach podróży, wyjątkowo w tym roku, w miarę bezproblemowej, 9 albo 8 dni w Albanii, jutro wyruszamy w góry, a dzisiaj kończymy tak. W tym roku sytuacja u mnie wygląda trochę inaczej, bo Jeep został sprzedany. Był to wspaniały pojazd, który fajnie jeździł po tej plaży i wszędzie. Ale został zmieniony na jeszcze bardziej wspaniały pojazd, który też jeździ po tej plaży i mam nadzieję, że będzie jeździł wreszcie, więc jest fantastyczny. I ma klimę. Gnój. Jako jedyny. Dawaj go. Kawusia podana. Już wie? Daj wodę. Daj, daj wodę. Pokaż Jeepa. Albania. Jedziemy w góry dzisiaj. Za mną jest ciekawa akcja, bo jest tam zbiornik od gazu, na którego leje się ze szałfa woda, żeby go schłodzić. To jest bardzo bezpieczne rozwiązanie. Lepiej tak, niż ma wybuchnąć, nie? To tak tylko przyjechaliśmy, żeby po prostu tą pecha rozgonić. W ogóle tym razem jest dziwna szponta, bo jest zapobiegać, a nie leczyć. I Tak. jesteśmy w ramach zapobiegania w warsztacie. I mieliśmy taką, bo generalnie przekładnia rusza się na podłużnicy, bo podłużnica jest lekko pęknięta. Nic groźnego, natomiast chcieliśmy zrobić jak na obcego, czyli podkładkę obstawać dookoła i jedziemy w góry. Ale trafiliśmy do zbyt profesjonalnego zakładu i pan wycina formatkę właśnie, którą przyspawa do podłużnicy i dopiero na to śrubę i wszystko będzie z kalafą, więc miało być do dupy i szybko, a będzie dobrze i trochę wolniej. W tym miejscu warto zerknąć na sposób mocowania linii wysokiego napięcia, bo są przyczepione bezpośrednio do drzew. Tutaj spotkaliśmy dwójkę motocyklistów z Niemiec. Pomogliśmy im z założeniem opony. Dwie rzeczy bardzo istotne. Pierwsza z nich jest taka, że Jeep jedzie. To się w Albanii rzadko zdarza? Nie, Rafał? To kurde wygląda na to, że przez te 2 dni zrobimy prawie tyle jakby drogi i fajnych miejsc, co przez cały pierwszy wyjazd. To fakt. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, która kryje się w tym wspaniałym samochodzie. Jest to nasz żart i jednocześnie nie żart, bo Rafał naprawdę wziął ślub z Iwonką. O, piecze. Co?
Wczorajsza droga to było małe zaskoczenie, bo myśleliśmy, że standardowo będzie 2 godziny dolinką, bo było 200 km, a okazało się, że jest 200 km i na każdym kilometrze jest 10 zakrętów, czyli jest 2000 zakrętów nad przepaściami. Niektórzy się świetnie bawili, inni się trochę mniej bawili. Wieczór był zimny, ale taki orzeźwiający i w sumie chyba najfajniejszą rzeczą było to, że nie wiedzieliśmy, co tu rano zobaczymy, bo przyjechaliśmy już po ciemku. Mogliśmy się tego spodziewać, ale no kurde, potem wstajesz rano i zobaczycie właśnie na przebitkach, co tu się dzieje, jest po prostu mózg na ścianie stojący w poprzek do góry nogami. No jest tu bardzo, bardzo niesamowicie, aż nie mogę się doczekać, aż pojeździmy troszeczkę więcej i pozwiedzamy. Plan na dzisiaj to zjeździć tutaj ile się da i jedziemy w górę. Rafał, wstań, ty już klęczałeś. No właśnie jeszcze nie klęczałem. Ten co ma misję, jak nie kozy, to konie go atakują. Za tym to się zwierzyna ugania, nie? W Albanii jest tak. Jedziesz sobie, patrzysz, mówisz sztos. Jedziesz dalej i mówisz to dopiero sztos. I tak cały czas. To jest właśnie szponta, że tu można jechać terenówką i się przygotowujesz cały rok na taki wyjazd, budujesz swój wymarzony samochód, a potem robi cię chłop taką kaczką. Nie, to są opony od busa, one wytrzymają wszystko. To jest taksi w ogóle. Dojechaliśmy do końca Doliny Walbon, dalej można pójść tylko pieszo albo rowerem i naszym zdaniem jest to ładniej niż wtedy, chociaż trzeba przyznać, że jednak bardziej komercyjnie. Zwiedziliśmy co się dało z zawrotka i zaczynamy wspinać się w góry. Zmęczyłam się. Polecam każdemu. Doświadczenie jest wspaniałe. Nowe skille, frajda, dużo radości. Mąż obok. Coś więcej. Debila. Ja mnie przeklinać, ale to debila. A nam się grzeje fura. Wyciek z mostu w i to jest lekarstwo na wyciek z mostu? Nie, jest 3 olej. Więc to jest nasz plan na przeżycie. A Matiego nie wiemy jaki jest plan. On powinien nagrać swoją wersję tego vloga tego Chcę dnia. powiedzieć, co się dzieje z Matim w tym filmie, z Danielem. Widoki są wspaniałe, jak Ja zawsze. pokażę. Tak. Cudownie, naprawdę widoki są niesamowite i jest kosmicznie, i są drzewka, i jest cień, i nie ma tylko Rubika, bo gdzieś zaginął, ale co? Poszedł do tego. Poszedł do TED z buta. Jest cudownie, naprawdę jest cudownie. I szacun dla Karoliny, że tu wjechała. No nie wiem, no te 20 km to zajęło chyba ze 3 godziny, więc w sumie jakby warto było. I polecam, pozdrawiam Daniela. Paweł z Karoliną pojechali po wodę.
Oj, cała rodzina chyba tu idzie. Jest ich tam z 15 osób. Dali nam wodę, ser, słodycze. Tak, i są tu przez całe wakacje, a tak to są z Tirany? Tak, z Tirany są. No. I dwójka młodych mówi po angielsku, a wszyscy tylko... Aż ludzie, to jest niesamowite. Wcześniej w sumie nie mieliśmy takich akcji, że spotykaliśmy aż tak miłych ludzi. Spotykaliśmy bardzo miłych ludzi, Trafię mówić. ale raczej trzymaliśmy się gdzieś tak na odludziach albo u mechaników. Może dlatego, że nigdzie nie dojechaliśmy ostatnim razem. Tak, a teraz jak już dojechaliśmy i jesteśmy w górach, obok jest jakaś chatka, gdzie są jacyś ludzie, którzy sobie tutaj siedzą na wakacjach. Są tak niesamowicie mili, przynieśli nam zupę, przynieśli nam chleb. W ogóle zrobiliśmy sobie razem zdjęcie, no jakby no mózg na ścianie, to co się dzieje, to jest... To jest chyba oni sami go piekli. Pewnie tak, No. to jest w ogóle wow. Dawaj, pokaż zupę jeszcze. To jest fasolka. Tak. To jest taki chlebek a la bułeczki. Wow. No. Ojej. Chyba sobie Ważne jest to, że znalazł się Mati Akadania. Zszedł do miejsca, gdzie spaliśmy, przekabacił jakiegoś chłopa, żeby go podwiózł tutaj bliżej. Początkowo miał Passatem go wieźć tą drogą, którą teraz jedziemy, czyli tymi spyrami, które wcześniej pokonywaliśmy. Potem się okazało bardzo szybko, że jednak go gość dowiezie do końca asfaltu, a koniec asfaltu jest 18 km dziurami od miejsca, w którym jesteśmy. Więc Mati, idąc sobie, napisał: Kuba, wariacie, chwilka i jesteś. Więc siadł ze mną Paweł, no i robimy tak, żeby chwilkę i być. Dzięki, thanks! Maciek, o, jak my się cieszymy, że cię widzimy. Ile kroków zrobiłeś? 51 000. To jest kawka, można żyć. Jaki plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj zakłada prysznic, później spacer. Gdzieś tam, sosenki tutaj zasłaniają, ale tam jest fajna góra. A później jedziemy gdzieś tam. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Idziemy na przygodę. Woke up done, can you carry me? When I'm losing my mind, can you hold me? If I'm hazy blue, can you help me? Can you help me? Feeling down, can you feel me? When I'm running low, can you charge me? When I'm running low. Czujesz turystyki przypadkiem? This love Ja głównie rekreację. Tak, zdecydowanie głównie rekreacje. To jest to z wykształcenia. back, you left me there, I'm falling. Stop, the hell are you going? I'ma hold me up, I'll get myself together. Who'd have thought without you I'd be better? Brace yourself, I'm ready for another. I said it once before, without your arms. Sunlight, so bright, so right. Sunlight, so bright, so right. Teraz schodzimy, więc mogę cokolwiek powiedzieć. Bo jak wchodziliśmy, to nie byłem w stanie złapać oddechu. Generalnie bardzo to jest ładnie. Trzeba by kiedyś zacząć chodzić może po górach. Może kiedyś. Właśnie zacząłem. A, właśnie zacząłem, no tak. To już za późno. Plan na resztę dnia to jazda dalej w górach. Nie mieliśmy zaplanowanej drogi, więc będziemy wybierać trasę spontanicznie. No jest kolejny dzień, nie wiem, który? Sobota, bo patrzyłem na zegarku. Musimy policzyć, no, któryś tam kolejny dzień. I może nie będę mówił, tylko zrobię coś takiego.
Nikt z nas chyba nie spodziewał się, że Albania znowu zaskoczy i to aż tak. Za każdym zakrętem widoki były coraz piękniejsze, a najlepsze było jeszcze przed nami. Miejscami wymagające przejazdy wąską, górską drogą sprawiły, że postanowiliśmy sprawdzić, w którym kierunku będzie najlepiej jechać przy pomocy drona, co zaowocowało zauważeniem takiego spotu. Pieski, owieczki, jakieś prosiaczki tam też biegają. Nice do pana. Nice pan ci woła. Sprawdzamy dojazd. Ale no, tak dobrze to chyba jeszcze nigdy nie było. Trochę zmęczenie mnie dojeżdża i chętnie poszedłbym spać, ale jest mi bardzo szkoda stąd iść, bo jest tu tak niesamowicie, że pewnie poczekam, aż światło zgaśnie całkiem i nie będzie nic widać. Ale wtedy pewnie wyjdą gwiazdy i księżyc i można by tu siedzieć całą noc, a potem pewnie będzie piękny świt. Więc no tak niestety wygląda nasze życie. Musimy się z tym jakoś przemęczyć. Jest godzina 5:47. Nie śpimy dlatego, bo tam wstaje słoneczko. I jest tu tak pięknie, że nie chcemy tego przegapić. Dlatego się ubieramy. Mamy już herbatkę. Rafałka robi najlepsze herbatki. I za chwilkę się damy na pokaz. Zapraszam. Dzisiejszy dzień to całodzienny zjazd z gór i przejazd przez Albanię aż do Vlory. Trochę zakrętów, autostrad i miast. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy już za Tiraną. Bardzo dobrze, fantastycznie, 40 stopni, ogrzewanko. To telewizja kochana. My jedziemy tym samym samochodem. Poziom oleju sprawdził. Jeden pacjent będzie żył. Mati, opalamy się tak samo na tym wyjeździe. Normalnie ludzie, jak są zmęczeni podróżą i robią postój, to nie wiem, idą po kawkę, Red Bulla, klapną sobie, szluga zajarają. Kuba hobbystycznie właśnie próbuje zrobić odpowietrznik w moście. Powietrznik w moim moście.
To jest chłodnica. I ona sobie tak wczoraj już zgasiliśmy samochód. I on sobie tak stoi. Nagle. No i tylko pękła po prostu. I pomimo, że nie była stara, ale była delikatnie za duża, bo to było jakiś tam troszkę innego modelu. I prawdopodobnie maska uderzała przez ostatnie 10 000 kilometrów w nią delikatnie. No i plastik pękł. Już pan z Japan Parts szuka nam zastępczej. W międzyczasie pewnie zrobimy dwuskładnikowy drut system i zobaczymy, co będzie dalej. Dobry wóz psuje się we właściwym momencie, czyli nie zepsuł się w górach ani gdzieś pośrodku niczego, tylko zepsuł się jak dojechaliśmy na plażę. Stanął, stwierdził, że jest odpoczynek i się zepsuł, więc ogarniemy go też odpoczywając. Możemy jechać dalej. Trochę wieje, ale nie będzie padać. Więc jak przestanie, to ja wtedy do hamaczka i spanko. Czekamy, aż Paweł przywiezie więcej kleju, bo trochę za mało na tą chłodnicę. Ale zjedliśmy pyszny obiadek. Piliśmy pyszne winko. Oglądamy piękną burzę. Jest zero potrzeb. Znaczy to czyste jest, to możemy to... Wstaliśmy sobie rano po wczorajszej wichurze. Zjedliśmy sobie śniadanko. Po śniadanku przyjechaliśmy sobie na plażę, na której nie można nocować, niestety. Już teraz nie można, bo Tak, można już było? Tak, kiedyś można było. Więc przyjechaliśmy sobie pobumelować. Pobumelowaliśmy. Ja przespałem trochę w hamaku. Potem trochę mnie słońce wyprażyło. Potem zrobiliśmy risotto albano. To jest co, czekamy na zachód słońca. Kuba pewnie polata. My się pobumolujemy dalej. Zrobimy zdjęcie, bo ładnie wyglądacie. Tak. Tutaj wydarzyła się śmieszna akcja, bo robiąc końcowego timelapsa z zachodu słońca zapomnieliśmy o GoPro. Oczywiście przypomniało nam się po zmroku, tak z 2 godziny później. Na szczęście przez zakazy jest tam teraz mało ludzi wieczorami i udało nam się je znaleźć. Kuba jest w Red Bullu. Tak. Przełączyło. Siema mordeczko. Srebro. Będziemy żyć. Wrócimy do domu. Siemano morno, jak się spało? A, powitanie słońca. Teraz da się jechać. Będzie 10 km mniej. A z gafra na 3900 na pewno jest mocniejszy. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to zostawcie suba albo chociaż komentarz. Do zobaczenia w kolejnych filmach.